Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Zadorecki, jestem prezesem grupy ABG, prezesem grupy zakupowej zrzeszającej duże firmy dystrybucyjne na terenie całej Polski. Jeżeli myślimy o rynku pierwotnym, czyli tym nowo budowanym, bardzo często jest to kwestia, ponieważ inwestor ma w tym momencie, szczególnie jeżeli realizuje inwestycje własnym sumptem, ma możliwość wyboru i tutaj ma de facto pełną paletę do wyboru urządzeń grzewczych. Oczywiście limitowane jest chociażby dostępnością nośników, czy mediów, czy sieci. Jeżeli nie ma w pobliżu sieci gazowej, no to oczywiście kocioł gazowy wtedy nie wchodzi w grę, chyba że w wersji gazu ciekłego. Natomiast jeżeli chodzi o rynek wtórny, to tutaj de facto bardzo często decyduje kwestia ekonomii, czyli inwestorzy oceniają, na ile warto zwiększać inwestycje, jeżeli są przymuszeni do wymiany ze względu na awarię poprzedniego źródła ciepła. Natomiast z kolei w wypadkach takich, kiedy inwestorzy chcieliby zainwestować poprzez modernizację posiadanej kotłowni, wtedy z kolei rozglądają się za programami wsparcia. Jeżeli takie programy wsparcia są dostępne dla nich, mogą z nich skorzystać, to z kolei wtedy te programy wsparcia bardzo często wyznaczają rodzaje dostępnych i możliwych do zastosowania źródeł ciepła. I wracając, jakby już konkretyzując odpowiedź, sądzę, że nadal numerem 1 pozostają kotły gazowe, bo tak wskazują na to liczby, które widzimy w rejestrach sprzedaży roku 2024 i sądzę, że one zostaną powtórzone w roku mniej więcej 2025. Drugim źródłem ciepła po takim dosyć głębokim kryzysie sprzedażowym są rozwiązania na biomasę, czyli kotły na biomasę w wersji kotłów peletowych i kotłów na zgazowanie drewna. Jest wciąż jeszcze widoczna sprzedaż kotłów na węgiel w wersji głównie tej eco-design, czyli podwyższonych efektywnościach i niskiej emisyjności. Dopóki one były do końcówki zeszłego roku jeszcze wspierane programem Czyste Powietrze, to były widocznie powidoczne. Teraz w tym programie nastąpią zmiany, więc może tutaj nastąpić pewna zmiana, ale te 3 źródła, 3-4 źródła są źródłami dominującymi z ewidentnym numerem 1, którym jest kocioł gazowy. Pompy ciepła z kolei po bardzo dużym skoku sprzedażowym w latach 2021-2022 w ostatnim czasie jakby złapały nowy balans, bo tam sięgnęliśmy powyżej 100 000 sztuk, jeszcze w zależności jakie licząc, jakiej kategorii tych pomp ciepła uwzględnić w tych statystykach, ale to było powyżej 100 000. W tej chwili osiedliśmy w moim przekonaniu na poziomie około 50-60 000 sztuk tych pomp i na razie wygląda na to, że to jest pewnego rodzaju stabilizacja. Prawdopodobnie, jeżeli się nic nie zmieni w warunkach okołorynkowych, będzie to stabilizacja przynajmniej do roku 2025, a być może 2026. To jest częściowo kwestia mody, częściowo jest to kwestia możliwości finansowych inwestora, częściowo jest to również kwestia strachu. No, bardzo dobrze to widzieliśmy w ostatnich 3 latach, kiedy właśnie ludzie nagle wpadli w panikę ze względu na to, że tona węgla skoczyła z kilkuset złotych do ponad 4000. Były wielkie pompatyczne działania rządu sprowadzającego węgiel. Mieliśmy kilkukrotny wzrost ceny peletu grzewczego. Mieliśmy kilkukrotny wzrost cen gazu. Co prawda rynek ten detaliczny został uchroniony przez działania rządu i zamrożenie cen gazu, aczkolwiek to jest też strach. Strach jest taki, że dzisiaj ludzie nie czują się pewnie ze względu na to, że z jednej strony te ceny nośników energii spadły, ale z drugiej strony no, do każdego dociera, że ta sytuacja jest na tyle dzisiaj dynamiczna i niestabilna, że dosłownie z roku na rok, czy wręcz z kwartału na kwartał może się zmieniać. Więc ten wybór też nie jest prosty. No i ostatnim czynnikiem, który na pewno wpływa na wybór, to jest kwestia po prostu ograniczeń samej nieruchomości. Są nieruchomości takie, które są nowo budowane i tak jak powiedziałem, one są wtedy już przygotowane do stosowania bardziej efektywnych, mniej energochłonnych źródeł energii, ale są również budynki mające po kilkadziesiąt czy nawet i więcej niż 100 lat, które mają swoje wymagania. I w związku z tym to jest kwestia, te czynniki decydują tak naprawdę bardzo często o wyborze tego, co powinno zostać zamontowane w kotłowni. Jeżeli dodamy do tego jeszcze pewną panikę podsysaną przez mass media, tutaj uważam, że to jest bardzo złą robotę robią mass media. Rzadko kiedy można spotkać wyważone opinie, czy to w portalach internetowych, czy w prasie nawet drukowanej, czy tym bardziej w telewizji.
I bardzo często to jest trochę jakby nakręcanie i toczenie coraz większej kuli śnieżnej, która tylko i wyłącznie dodatkowo dezinformuje inwestorów. Także tutaj mamy dosyć złożoną sytuację. I te czynniki wszystkie po części mają wpływ. Oczywiście najlepiej by było, gdyby tym decydującym czynnikiem byłaby chłodna analiza i analiza czynników, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyborze tego źródła energii, ale tego niestety, mam wrażenie, czasami takiej zimnej krwi i chłodnej kalkulacji inwestorom brakuje. Inwestycja w źródło ciepła jest de facto inwestycją jak każda inna. Można ją zrobić chaotycznie, można ją zrobić w sposób planowy. Jeżeli chodzi o inwestycje, to ja bym ją porównał trochę jak do zakupu mieszkania. Dla niektórych zakup mieszkania jest inwestycją wykonywaną raz w życiu, dla niektórych oczywiście częściej i każda z tego typu inwestycji strategicznej powinna być poprzedzona analizą. I tutaj przede wszystkim, w moim przekonaniu, jeszcze raz powtórzę, chłodna analiza. Bardzo jest trudno dzisiaj uzyskać rzetelne informacje, nie ma tak naprawdę źródeł, z których można byłoby uzyskać rzetelne informacje odnośnie danych, na podstawie których można byłoby taką analizę wykonać. Ale doradzałbym przede wszystkim jakby tę chłodną analizę, nawet wziąć w sobie najprostszy sposób kartkę papieru i rozpisać pewne rzeczy, które są dla nas istotne. Czyli to jest chociażby kwestia decyzji o tym, ile chcemy przeznaczyć na taką inwestycję. Również sprawdzenie dostępności i możliwości wsparcia, które mogą wpłynąć na nasze zdolności inwestycyjne w tym zakresie, chociażby właśnie poprzez programy typu Czyste Powietrze. To jest również kwestia odpowiedzenia sobie na bardzo proste pytanie pod tytułem takim, w jakim ja domu żyję, czyli jak mój dom wygląda, jakie mam wymagania, jakie mam możliwości. No bo jeżeli mam starego typu grzejniki i nie bardzo ze względu na wysokość pomieszczeń mam możliwość na przykład zainstalowania systemów ogrzewania płaszczyznowego, czyli krótko mówiąc podłogowego, no to w tym momencie ciężko będzie mi instalować jakieś bardzo delikatne źródło energii z małym poborem mocy i z małym zasilaniem typu jakaś mała pompa ciepła. To jest również kwestia prostego odpowiedzenia sobie, jaki jest dla mnie komfort cieplny. Ja osobiście na przykład jestem raczej chłodnolubny i nie przepadam za temperaturą w pomieszczeniach 24 stopnie, ale z drugiej strony wiem, że jest wiele osób, dla których minimalna temperatura w pomieszczeniach, które przebywają dłuższy czas, to jest minimum 23-24 stopnie. No i teraz, jeżeli mamy taką sytuację, że mamy lepiej, gorzej docieplony dom, mamy inne potrzeby komfortu cieplnego, ludzi mieszkających w tym domu. Mamy różne zdolności ekonomiczne, czy zdolności inwestycyjne, to de facto wszystko wyznacza to, co powinniśmy wybrać i to wymagałoby takiej chłodnej decyzji. Kolejna rzecz, która w moim przekonaniu podobnie, tak jak w przypadku mieszkań rzadko ma miejsce, to jest kwestia skorzystania z profesjonalnego doradztwa. Nie ma tutaj zbyt wielu organizacji czy specjalistów, którzy mogliby nam pomóc. Ale jeżeli byśmy trafili na kogoś, kto by nam pomógł taką analizę chłodną wykonać, to jest dokładnie to, czego tak naprawdę bym polecał, czyli rozejrzeć się też wśród ludzi, którzy mają lepszą orientację, nawet zapłacić za to dodatkowe pieniądze, żeby ktoś nam pomógł dobrać w sposób zasadniczy. Na pewno odradzałbym u nich podejmowanie decyzji na podstawie bieżących mód, na pewno nie na podstawie strachu, na pewno nie na podstawie chaotycznych informacji medialnych.